W marcu 2011 roku mieszkańcy położonego na południu Syrii miasta Dara któregoś dnia zobaczyli na murach antyrządowe graffiti. Nieco później dowiedzieli się, że do aresztu trafiło 15 młodych ludzi z prominentnych rodzin, którzy mieli być rzekomo autorami haseł „Ludzie chcą upadku władz”. Gdy okazało się, że młodzi Syryjczycy byli torturowani, na ulice wyszły tysiące osób, a demonstracje przeniosły się wkrótce także do innych miast. I tak zaczęła się arabska wiosna w Syrii, która potem stała się najbardziej krwawą wojną domową w historii XXI wieku. 12 lat po tych wydarzeniach, gdy Syria jest krajem całkowicie zrujnowanym, na ulice znów wyszli Syryjczycy, ku zaskoczeniu wielu osób. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Niezwykłe rzeczy dzieją się w Syrii. Na południu kraju ludzie wychodzą na ulice. Protestują przeciwko podwyżkom cen, biedzie i chcą odejścia prezydenta Asada. 12 lat temu identyczne protesty w tych samych miejscach doprowadziły do krwawej wojny domowej. Tyle, że teraz kraj jest w całkowitej ruinie. Posłuchaj tego odcinka do końca, a dowiesz się, kto protestuje, dlaczego ludzie po latach wojny znów przestali się bać i czy Syrii grozi teraz nowa wojna domowa. Jest czwartek, 7 września 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Wojna domowa cofnęła Syrię o kilka dekad. Od 2011 roku zginęło co najmniej 500 000 osób, a kilkanaście milionów uciekło z kraju. Syryjskie PKB skurczyło się w tym czasie o połowę, a koszty zniszczeń w infrastrukturze szacuje się na $117 miliardów, czyli dwukrotne syryjskie PKB sprzed wojny. A cała wojna miała według amerykańskich szacunków kosztować $1 trylion. Straty stale rosną, bo gospodarka jest w opłakanym stanie. Wartość waluty systematycznie spada, a 90% mieszkańców żyje poniżej poziomu ubóstwa. Ekonomia kraju jest niewydolna, ceny, w szczególności żywności, idą bardzo szybko w górę, co powoduje, że ludziom bardzo trudno jest związać koniec z końcem. To Marcin Krzyżanowski, orientalista, wykładowca akademicki i były polski dyplomata. Do tego w ostatnich miesiącach nasiliła się już nawet nie tyle inflacja, co hiperinflacja. Funt syryjski od początku roku praktycznie stracił ponad połowę swojej wartości i dalej traci, w szczególności w stosunku do dolara. Kraj przede wszystkim jest podzielony w tym momencie na strefy kontroli. Obszary, które kontroluje rząd, obszary, które kontrolują wciąż islamiści, obszary, które kontrolują tak zwane syryjskie siły demokratyczne, obszary, które są kontrolowane przez rozmaite bojówki Kurdów. To sprawia, że ekonomia tego państwa już nie funkcjonuje jako całość, ale taki zespół segmentów. Poprzecinane też są szlaki komunikacyjne, co z kolei utrudnia nie tylko import i eksport, ale też kluczowy dla lokalnych gospodarek handel wewnętrzny. Do tego oczywiście doszło zniszczenie bardzo wielu centrów przemysłowych, zakładów przemysłowych, migracja robotników wykwalifikowanych i kadry zarządzającej. Wszystko do tego zachodnie sankcje, które utrudniają handel i właściwie uniemożliwiają inwestycje. I to wszystko złożone razem w jedną całość składa się na ten bardzo pesymistyczny, bardzo smutny obraz syryjskiej gospodarki. Już za chwilę dowiesz się, o co chodzi w nowych protestach, ale najpierw cofnijmy się jeszcze do 2011 roku. To jest podcast Świat. Pierwsze protesty, które w marcu zaczęły wychodzić na ulice miast, zostały brutalnie stłumione przez syryjskie siły bezpieczeństwa. To spowodowało kolejne protesty, a po kilku tygodniach masowe dezercje z armii. Uciekinierzy stworzyli wolną armię Syrii, która z bronią w ręku zaczęła walczyć o obalenie prezydenta Bashara al-Assada.
Wtedy to rozpoczęła się regularna wojna. Rządowe wojska bez zahamowań bombardowały z powietrza miasta opanowane przez zbrojną opozycję. Bomby spadały na domy, szpitale, szkoły, grzebiąc tysiące osób. Reżim Asada używał także broni chemicznej, a na granicy Syrii z Irakiem powstało tzw. państwo islamskie, czyli samozwańczy kalifat stworzony w czasie chaosu przez ekstremistów i fanatyków. Wszystkie trzy albo i więcej strony konfliktu popełniły setki, jeśli nie tysiące zbrodni wojennych, a takiej skali okrucieństw nie widziano nawet na Bliskim Wschodzie od wielu lat. Gdy do wszystkiego włączyła się Rosja, Asadowi udało się złapać wiatr w żagle. Po kolejnych bombardowaniach, w których ginęły tysiące osób, władze stopniowo odzyskiwały kolejne tereny. Dzisiaj opozycja w zasadzie nie istnieje, ale nie istnieje też kraj, bo Syria to kompletna ruina. I właśnie w takich okolicznościach w mieście Suwajda w połowie sierpnia doszło do protestów. Tysiące ludzi wychodziły na ulice i żądały nie tylko poprawy sytuacji, ale także dymisji prezydenta Bashara al-Assada, który w ostatnich latach dzięki pomocy Rosji wygrał wojnę i zdołał utrzymać się na stanowisku. A jego służby nie mają już żadnych skrupułów przed wyłapywaniem opozycji i wtrącaniem jej do więzień, zazwyczaj na zawsze. Tak odważnych protestów Suwajda, ale i cała Syria nie widziała od wielu lat. Podobnie jak w przypadku będącego w daleko lepszej sytuacji gospodarczej Iranu, tak i w Syrii tym czynnikiem spustowym, czynnikiem, który wyzwolił energię do protestów, były podwyżki cen paliwa. Żeby radzić sobie z malejącymi zasobami i szalejącą inflacją, rząd zreformował subsydia i dopłaty do paliw, co spowodowało znaczący wzrost urzędowych cen paliwa i ich wystrzelenie na rynku spekulacyjnym. To w połączeniu z nasiloną w ostatnich tygodniach hiperinflacją spowodowało, że ludzie, którzy mieli do tej pory problemy z przeżyciem, z zapewnieniem sobie podstawowych dóbr, zostali w dużej liczbie wyrzuceni poza już nawet margines tego ubóstwa. Stąd też ludzie przyciśnięci, kolokwialnie mówiąc, do ściany, mający coraz mniej do stracenia, zdecydowali się zaprotestować w nadziei, że to doprowadzi do jakichś zmian w polityce rządu. Ci protestujący to głównie Druzowie, którzy w czasie arabskiej wiosny raczej siedzieli cicho, woleli nie wdawać się w konflikt po żadnej ze stron, ani po stronie prezydenta Bashara al-Assada, ani po stronie, jak się potem okazało, fanatycznych islamistów. Zgadza się. Druzowie, którzy stanowią około 3,5-4% populacji Syrii, stali na uboczu tego konfliktu, jak zresztą większość mniejszości. Chociaż nie oznacza to, że ten obszar był spokojny. Już w 2016 i 2017 roku był areną walk z państwem islamskim i ataków tego ugrupowania, które Druzów traktuje jako innowierców. Do tego dochodziły relatywnie pokojowe, ale jednak protesty, z tym, że były to, co warto zaznaczyć, protesty stricte ekonomiczne. Nie wzywano wtedy do jakichś pogłębionych reform demokratycznych, czegoś takiego. Protestowano tylko przeciwko niewłaściwej, zdaniem protestujących, polityce ekonomicznej rządu. W obecnej sytuacji jest podobnie. Ale pojawiają się wezwania do tego, żeby Bashar al-Assad ustąpił. I dziennikarze zachodnich mediów patrzą na to z niedowierzaniem, bo po pierwsze właśnie Druzowie, którzy raczej się wcześniej nie wdawali w politykę, po drugie, no jednak w sytuacji, kiedy Bashar al-Assad wygrał wojnę i zdołał wziąć pod but wszystkich i zastraszyć wszystkich swoich przeciwników, jednak pojawiają się żądania jego dymisji. To jest samobójstwo, czy coś za tym stoi? Generalnie stoi za tym niezadowolenie z tego, w jaki sposób gospodarka Syrii jest zarządzana. W czasie wojny, pomimo ogólnej pauperyzacji społeczeństwa, pojawiły się też, wyrosły na spekulacjach i korupcji oraz nepotyzmie fortuny. Ta przepaść między bogatymi a biednymi stała się szczególnie widoczna w ostatnich miesiącach, kiedy to bardzo dużą popularność, w szczególności w internecie, zyskały zdjęcia z nocnych klubów w Damaszku, ukazujących tak zwaną bananową młodzież znakomicie się bawiącą i szastającą pieniędzmi. To bardzo wzburzyło syryjską opinię publiczną, czego pokłosie obserwujemy właśnie podczas protestów, głównie w Suwejdzie. Z tym, że też pomimo tego podtekstu politycznego, tego elementu politycznego, który pojawia się w czasie tych demonstracji, liderzy druzyjskiej społeczności odcinają się od haseł wzywających Bashara al-Assada do ustąpienia.
podkreślają to, że ich protest jest pokojowy i nie ma na celu obalenia władzy, a ma na celu jedynie wpłynięcie na zmianę polityki ekonomicznej, w szczególności przywrócenie subsydiów na paliwo. Marcin Krzyżanowski, orientalista, wykładowca akademicki i były polski dyplomata, opowiada o najnowszych protestach w Syrii. Już za chwilę dowiesz się, czy Syrii grozi powtórka z 2011 roku i czy dojdzie do nowej wojny. A jeśli chcesz posłuchać nieco więcej o syryjskim dyktatorze, o którym tutaj mówimy stosunkowo mało, to zapraszam do jednego z naszych odcinków z czerwca tego roku. Tam znajdziesz całą sylwetkę Bashara al-Assada. Najpierw jednak posłuchaj tego odcinka do końca i nie zapomnij zostawić swojego komentarza. A jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić. Nie zapomnij też włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Zapraszam Cię też do śledzenia nas na Instagramie, gdzie podobnie jak na YouTube, codziennie po południu mamy dla Ciebie najciekawszy zagraniczny news dnia. Na wszystkich platformach znajdziesz nas wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. To jest podcast Świat. Czy w takim razie Syrii grozi powtórka z arabskiej wiosny i z wojny domowej? Chociaż wiem, że to pytanie może nie do końca ma w sobie logikę, bo pytanie, gdyby wybuchła nowa wojna, co tu jeszcze można zniszczyć w tym zrujnowanym kraju i jak bardzo jeszcze ten kraj musiałby upaść na dno? W każdym razie, czy jest możliwa powtórka tego, co działo się 12 lat temu? Takie ryzyko zawsze istnieje, nie tylko w Syrii, ale również w innych krajach Bliskiego Wschodu. Natomiast w tym konkretnym przypadku to ryzyko oceniam na bardzo niewielkie. Podejrzewam, że protesty za kilka dni, najdalej tygodni po prostu się uspokoją. Niewykluczone, że rząd pójdzie na pewne ustępstwa, tak żeby uspokoić sytuację. A dlaczego? Inni ludzie nie mają ochoty protestować? Przede wszystkim dlatego, że społeczeństwo jest już bardzo zmęczone wojną. Większość Syryjczyków chce stabilizacji, nawet pod rządami Asada. Oczywiście istnieją grupy, które nie potrafią się pogodzić z tym, że Asad, utrzymując się przy władzy, tak naprawdę tą wojnę wygrał. No, ale ludzie po tylu latach konfliktu, po okrucieństwach, którego doświadczyli od państwa islamskiego, chcą przede wszystkim bezpieczeństwa i jako takiej stabilizacji połączonej z dobrobytem nierozumianym jako bogactwo, tylko możliwość przeżycia. Do tego należy doliczyć fakt, że w ciągu trwania wojny Bashar al-Assad zdołał na terytoriach, które obecnie kontroluje, bardzo mocno się umocnić. Mało kto chce po raz kolejny rzucać mu wyzwanie, gdyż jego pozycja jest po prostu na tyle silna, że jest w stanie sobie w brutalny sposób poradzić z lokalnymi protestami. To co w takim razie będzie dalej z Syrią? Czy Syria będzie sobie tak trwała w takim maraźmie głównie gospodarczym? Czy się rozpadnie na mniejsze kawałki? Rozpad Syrii w tym momencie jest tak naprawdę faktem. Mamy niemalże samorządną wschodnią część Syrii rządzoną przez Kurdów, mamy część okupowaną przy wsparciu Turcji przez islamskie bojówki itd. Natomiast z formalnego punktu widzenia, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, Syria będzie traktowana jako jedno państwo. Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, nie spodziewam się w najbliższym czasie jakiejś znaczącej poprawy. Sankcje ONZ-owskie i amerykańskie nałożone na Syrię skutecznie umożliwiają inwestycje. Z kolei polityczne odium, jakie ciąży na Basharze al-Assadzie za brutalne tłumienie protestów i brutalność jego armii w czasie wojny sprawia, że pomoc humanitarna nie jest zbyt chętnie udzielana bądź co bądź dyktatorowi. Państwa, które wspierają Syrię, sojusznicy Bashara al-Assada, czyli w pierwszej kolejności Rosja i Iran, mają swoje problemy. Rosja angażuje praktycznie wszystkie swoje siły, wolne siły i środki na Ukrainie. W związku z tym mniej jej zostaje na wspieranie swoich, nazwijmy to, młodszych braci typu Syria. Z kolei Iran, dla którego utrzymanie się Bashara al-Assada przy władzy jest kluczowe z geopolitycznego punktu widzenia,
też boryka się z bardzo poważnymi problemami gospodarczymi i też ma ograniczone środki, którymi mógłby przysłużyć się syryjskiej gospodarce. Z kolei bogate państwa Zatoki, które byłyby w stanie wesprzeć Syrię finansowo, nie bardzo mają ochotę to robić, gdyż pomimo odwilży pomiędzy Asadem a chociażby monarchiami Zatoki, to Asad wciąż pozostaje przedstawicielem wrogiego obozu geopolitycznego, więc z punktu widzenia chociażby Arabii Saudyjskiej wyciąganie pomocnej dłoni do Asada byłoby marnotrawieniem środków. Innymi słowy, w największym skrócie Syria po prostu będzie sobie tak trwała w takim maraźmie, w jakim trwa teraz. Zgadza się. To będzie marazm i spadek wartości waluty będzie czymś, co z Syryjczykami zostanie, nie mówię, że na stałe, ale na najbliższą przyszłość. Marcin Krzyżanowski, orientalista, wykładowca akademicki i były polski dyplomata, opowiadał w tym odcinku o protestach w Syrii i o tym, co czeka ten kraj w najbliższych latach. I choć nic nie wiadomo na pewno, to chyba nikt nie ma złudzeń, że Syrii nie czeka na razie nic dobrego. Ciekaw jestem Twojego zdania w tej kwestii. Jeśli chcesz, zostaw swój komentarz pod tym odcinkiem. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata. A w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 17:00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie. Komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.